wants to be a millionaire? Fani tego fenomenalnego teleturnieju na całym świecie świętują 20-lecie formatu. Trochę skromniejszą rocznicę, 10. obchodzi nasza wersja Supermilionerzy. Z tej okazji powracamy na wasze ekrany z nową edycją, a w niej jeszcze większe pieniądze, jeszcze większe emocje i jeszcze więcej sucharów godnych samego Karola. Uwaga, zaczynamy! Obchody 10-lecia Supermilionerów! Długo czekałem na tę chwilę, myślę, że Państwo również. Na szczęście mogę potwierdzić, że wszystko jest na swoim miejscu. Jest publiczność, są uczestnicy, komputery, reflektory, a przede wszystkim mega przystojny prowadzący. Ja nazywam się Adak i po raz kolejny mogę Państwa powitać w programie Supermilionerzy. To właśnie u nas zawodnicy przyjeżdżają po 1 000 000, po czym okazuje się, że mogą wygrać aż 10 milionów złotych. Poznajmy naszych śmiałków. Kamil Murasz z Wąchocka, Krystian Jabłoński Olsztyn, Michał Sawicki z Giżycka, Maciej Rudnik Brzeg Dolny, Paweł Starski Szczecin, Jakub Uszacki Kędzierzyn-Koźle, Wojciech Rybański ze Starachowic, Kamil Cementnik Krasnystaw, Jakub Kruczyński z Warszawy oraz Aleksander Zaręba z Gdańska. Pomału zaczyna się robić nerwowo, nic dziwnego, gdyż za chwilę zaproszę pierwszą osobę do gry. Ale zanim to nastąpi, 1 pytanie i 4 odpowiedzi. Kończymy kolację. Kto ma rację, wygra eliminację. Oto pytanie. Uszereguj słowa tak, aby powstał z nich znany cytat. To toć ustawione jest. O Jezu. Brawo. Ja mam inaczej niż... No to się zaczyna, proszę Państwa. Najpierw poprawna kolejność. Toć to jest ustawione. Kto znał taką kolejność? Dużo osób, ale najszybszy był uszaty. Zapraszam cię tutaj. Jest, jeszcze raz wygrałem. Rabit, jesteś gotowy? No jestem. No to proszę cię, najpierw zapraszam na środek. Jakub Uszacki, człowiek o wielu imionach, jednak najlepiej znany jest jako Rabit. Tegoroczny maturzysta z Kędzierzyna-Koźle, który nie zna matematyki. Do studia zamiast przyjaciół, których nie ma, przywiózł ze sobą komputer, który jeden ze znajomych mu przechowywał, by ten mógł się uczyć do matury, ale jak zwykle gówno z tego wyszło. To jest ten komputer, który zbierałem przez 5 lat i ze wszystkich tych teleturniejów, w których brałem udział, w końcu udało mi się uzbierać na niej. No to brawo, gratulujemy bardzo serdecznie. Co sobie bije? Dziękuję, dziękuję. No, nikt tobie nie zbije, także przepraszam bardzo. Powiedz mi, co cię tutaj sprowadza do nas? Zabawa. Zabawa, czyli nie chcesz wygrać pieniędzy? Nie chcę wygrać, ja już chciałbym zrezygnować, nie no. No niestety, jeszcze zrezygnować nie możesz, tego nie przewidują zasady. Jeszcze chciałem się zapytać 2 rzeczy, mianowicie po pierwsze, czy uważasz, że będziesz grał dość ryzykownie, czy będziesz raczej grał ostentacyjnie bardziej? To już wyjdzie w prawie. Świetnie, matura zdana na 30%, trudne słowa. Rabicki, zacznijmy od tego, że przedstawię ci zasady gry. Dzielicie tylko 12 poprawnych odpowiedzi do wygrania nie 1 000 000, nawet nie 5 milionów, aż 10 milionów złotych. Ale pamiętaj, 1 błąd i tracisz wszystko. Ale jeżeli odpowiesz poprawnie na drugie pytanie z rzędu, to masz gwarantowane 5000, którego nie stracisz. 7. poprawna odpowiedź z rzędu to nie 100 000,
jak w starej edycji, ale aż 250 000 złotych. Ćwiarteczka. Są 3 koła ratunkowe, które znasz i kochasz, telefon do przyjaciela, pół na pół i pytanie do naszej kochanej publiczności. Ale pamiętaj, jeżeli odpowiesz poprawnie na 7. pytanie i przekroczysz drugi próg gwarantowany, zostanie ci tylko 5 pytań do 10 milionów, dostaniesz 2 nowe koła ratunkowe, pytanie do eksperta i podwójny strzał. Naszym ekspertem w dzisiejszym odcinku jest Jakub Kaczorowski. Halo, halo Jakubie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Powiedz mi, gdzie ty się dzisiaj znajdujesz? Bo była bimbrownia, była garderoba kiedyś swojego czasu. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj znajduję się w stodole na Targówku, gdzie mam 5000 piw. No to faktycznie. Jest wesoło. To ja idę do eksperta, do widzenia. No nie, siedź, przepraszam cię bardzo. Panie ekspercie, z czego najchętniej pan by odpowiadał? Jakie pytania? Przede wszystkim geografia, wszelkie nauki jakieś takie o ziemi, gramatyka i ortografia, jest tego sporo. Dzisiaj połączenia sponsoruje Discord, nie Skype. Mamy nową edycję, więc Discord, a nie Skype. Troszkę się ccina, ale to nie szkodzi. Dobrze, panie ekspercie, w razie czego będziemy dzwonili, ale to tylko po drugim progu. Liczę, że będziemy mieli okazję pogadać. Ja też. Rabić, jesteś gotowy? No dobra, no ale ja jestem, no. Czy publiczność też gotowa? O! Rabicki, moje kochane, rozpoczynamy grę o 10 milionów złotych. Pierwsze pytanie. Kto był pierwszym prowadzącym polskiej edycji Supermilionerów? Klasyk. Pytanie klasyk. Aleksander Pukło, Michał Krasucki, Żurbert Urwiejski, Krystian Jabłoński. Kurwa mać. Pytanie klasyk, tak? To ja klasycznie już wezmę pół na pół. Ale jesteś pewien? A ile jestem pewien? Jesteś pewien. No, bardzo proszę komputer o ręczne usunięcie 2 błędnych odpowiedzi. Został Aleksander Pukło i Żurbert Urwiejski. To damy Aleksander Pukło. Jesteś pewien? Nie, ale tak. Dobrze, to ja zaznaczę, co? Dobrze. Zaznaczamy Aleksander Pukło. Rabiś, trochę więcej luzu, to jest poprawna odpowiedź. Dobrze, drugie pytanie zagwarantowane 5. Szumujemy! Muzykę, liczby, rosół, mispusia. No ja myślę, to jest takie podchwytliwe, bo mispusia już szumowałem raz. W sumie tak, ale to... A dla mnie to później może poza wizją, albo jak będziesz chciał, to może później opowiem. Szumujemy, no szumimy, bardziej szumimy by było, bo że szumimy muzykę. Szumujemy liczby. Ja zadzwonię do mispusia. Ja chcę do mispusia zadzwonić. Telefon do przyjaciela? Jesteś pewien? Drugie koło ratunkowe już na tym poziomie? Nie do przyjaciela, tylko do mispusia. No, mispuś jest przyjacielem każdego. No dobrze, no to dzwonimy do mispusia. Mogę wstać? Tak, możesz wstać z łóżka. Dobry wieczór, mispuś, tutaj Adak z Supermilionerów dzwoni. Dobry wieczór. Rabitki grają w tej chwili o 5000 złotych. Rozumiem. Ciota. No, tak trochę. Już drugie koło ratunkowe wykorzystuję. Będziesz miał pół minuty, żeby mu pomóc. Czas zacznie się od kiedy Rabitki zaczną czytać pytanie. Dobrze. Gotów? Gotów. No to wryjenia poszło. Mispuś, szumujemy muzykę, szumujemy liczby, szumujemy rosół, czy szumujemy cię? Nie szumujemy. To jest bardzo proste pytanie. Otóż odpowiadamy C. Gdyż szumowanie chyba zbieranie tłuszczu kłodnego, żeby nie był taki tłuszczówki, tylko taki wódką się chyba szumuje, w sensie jak wódki dodajesz alkoholu, to będzie lepszy bez. No to jeżeli mispuś jest pewny, to szumujemy rosół.
Ostatecznie? Tak. Zaznaczam. Ja pierdolę, wygrałeś, brawo. Rabitki, słuchaj, no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co prawda 2 koła ratunkowe straciłeś, ale masz jeszcze pytanie do naszej wspaniałej publiczności i 10 pytań do 10 milionów. 5 do następnej sumy gwarantowanej. Co? Damy radę, nie? Damy. Dobrze. Damy bez kół. Ja pokażę wszystkim, że bez kół da się dojść. Świetnie, pytanie za 10 000. Jakiego koloru był ciągnik w piosence zespołu Blenders? Szarego, czarnego, granatowego, przezroczystego. Jak miałem trochę pojęcia na temat poprzednich pytań i wykorzystałem te koła for fun, to tu nie mam żadnego pojęcia. W ogóle nie słyszałem, że istnieje coś takiego jak zespół Blenders. Znaczy jedyne, co mi się kojarzy piosenka o ciągniku, to jest ten z Radio Chlew. Rolnik jechał tam, lody mu się na ciągniku stopiły i no myślę, że chyba skorzystam z tego koła teraz na poważnie. Nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Jaka kompromitacja. Szanowni Państwo, prosimy Państwa o pomoc. Dziś do pomocy będziesz miał aż 2 zdania publiczności. Pierwsze, nasza publiczność na żywo w studiu. Drugie, publiczność, która odpowiadała na ankietę. Publiczność, która istnieje w studiu, może głosować na głównym czacie na Discordzie. Teraz. Zdecydowana większość, 71% dla koloru czarnego, 27% dla koloru granatowego. Chyba trochę innych wersji językowych słuchali. Natomiast jeżeli chodzi o publiczność w studiu, no to mamy około 60% na B też, więc się pokrywa wszystko. No to jeżeli jedni i drudzy mówią, że B, to ja zaznaczę B. Ostatecznie? Tak. Proszę bardzo, B. W komentarzu do tego pytania mam napisane pojemność 2400. To jest chyba tekst po prostu dalszy piosenki. A chodzi o piosenkę pod tytułem Kupiłem czarny ciągnik. Masz 10 000 złotych. Starych, fałszywych, to jest mało ważne. Ważne, że pieniążki są. Rabicki, do boju. Jeszcze 4 pytania mi odpowiesz i dostaniesz 2 nowe koła, także słuchaj, damy radę. Następne za 20 000. Kto najdłużej zajmował pozycję lidera rankingu ATP? Nowak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, ja. Ja, że ty, Adaku, czy że ja, że ja? Że ja, że autor pytania chyba. No dobra. Najdłużej zajmował pozycję. Nadal, Federer, Djokovic, ścisła czołówka tenisa ziemnego. Federer. Było tak, że Federer był, później był Nadal, a teraz nie wiem, teraz chyba Djokovic jest, ale Djokovic to jest krócej na pewno niż Federer czy Nadal. Czyli pół na pół sobie zrobiłeś. Zrobiłem sobie pół na pół sam, więc A i D odkładam, chyba że autor pytania to jest jakiś w ogóle wyjebany w kosmos tenisista. Ale bym chyba poszedł w Federera. Mi się wydaje, że on dłużej był liderem ATP niż Nadal i zaznaczę Federer. No to magiczne słówko Rabicki tylko. Tak. No nie. No, inne magiczne słówko. Tak, ostatecznie. Dziękuję bardzo. Co tam byś jeszcze chciał? Ostatecznie wystarczy jedno. Jeden z tych panów jest kategorycznym zwycięzcą pod tym względem, gdyż zajmował pozycję lidera przez 300 tygodni. Z czego 230 tygodni pod rząd. No to był chyba Federer właśnie. No nawet nie chyba, tylko na pewno. No. Poprawna odpowiedź. Widzisz, trochę pewności siebie i nie trzeba marnować kół ratunkowych. Ale ja właśnie chciałem sobie to utrudnić, Adamie. Dobrze. Gadaj co chcesz. Następne pytanie, duży skok, to już za 50 000, także jest to co grać. Gotowy?
Jasne. Proszę cię bardzo. W którym roku wyemitowano ostatni odcinek Szansy na sukces? W 2012, 2013, 2015, 2009. Mówimy o oryginalnej Szansie na sukces. No, Szansa na sukces. Nie wiem, czy była oryginalna i nieoryginalna. 2009, jakoś mi to jest za wcześnie. Wahałbym się między 2012 a 13. 12 albo 13. Ale coś mi bardziej podchodzi pod 2012. No to jeżeli 2012 twoim zdaniem, to decyzja jest tylko taka, czy zaznaczysz tę odpowiedź, Czy nie? Czy nie? 20 000 starych fałszywych złotych, to mógłbyś sobie już kupić za to, no co? Kaktusa. O, to by mi się przydało. W sensie loda, prawda? No tak, jak najbardziej. Nie mam 100% pewności. Ale i tak będę grał. No to dobrze, to dobrze. I zaznaczę odpowiedź A ostatecznie. Oglądałeś kiedyś Szansę na sukces? Zdarzyło się? Tak, za dzieciaka. Jeszcze starsze edycje jakby, że tak ujmę. Ja zazwyczaj przesypiałem, bo to akurat się tak składało, że to było w porze po familiadzie. Złotopolscy byli tacy nudni, że się już zaczynało przysypiać i Szansę na sukces zazwyczaj przesypiałem całą. Natomiast jeżeli chodzi o oficjalny powód, czyli brak oglądalności, no to Szansa na sukces została zdjęta w roku 2012. No, to dobrze mi się kojarzyło. 50 000 jest twoje. Tak jest. Rapicki, słuchaj, idzie ci naprawdę dobrze, pomijając pierwsze 3 pytania, więc jeszcze na jedno pytanie odpowiedz i można powiedzieć, że twoja gra to była pół na pół dobra. Także idziemy w dobrym kierunku. Który kompozytor znalazł się na banknocie 5000 szylingowy? Kurwa, co to jest za banknot? Johann Strauss II, Jan Sebastian Bach, Wolfgang Amadeusz Mozart, Daniel Erich. Teraz jak wygląda banknot 5000 szylingowy? Nie miałem sobie skojarzyć. Znaczy coś mi tam kręci, że to jest na zachód. Coś Austria, te tereny. Tak mi się kojarzy. Ale nie mam 100% pewności, czy to. Kół już nie masz. Już od dłuższego czasu. Już jest ciekawiej. Ciekawie to dopiero będzie, jak przegrasz. Albo jak się wycofasz. Nie wycofam się. Ja ci powiadam, że nie wycofam, ja lubię ryzykować. No dobra, no to pomyśl, to powiedz mi w takim razie, jakie opcje dopuszczasz w tej chwili? Dopuszczam Mozarta i Straussa. Bo Bach mi się jakoś nie wydaje, bo on szedł sobie Jan i Bach. I Bach, tak. Właśnie między Straussem a Mozartem. Mi się wydaje, że to bardziej był Mozart. I w sumie ostatecznie zaznaczę, że to jest Mozart. Najwyżej przepierdolę. No słuchaj, jak ty mi mówisz ostatecznie, no to ja już nie mam nic do godonia. Nie dam ci pogadać. No, przykro mi. Słuchaj, chodzi o banknot austriacki. No to dobrze mi się kojarzyło. Więc wstępna selekcja poprawna. Natomiast jeżeli chodzi o poprawną odpowiedź, był to Wolfgang Amadeusz Mozart. Świetnie, Rabicki, świetnie. Jedno pytanie dzieli cię od następnej sumy gwarantowanej. Pamiętaj, że wtedy dostaniesz 2 nowe koła. Tak jest. Oto pytanie. Pierwszym księciem Polski panującym w XII wieku był Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty, Władysław Herman, Zbigniew. To by się przydał telefon do Maciusia. Tu by telefon do Maciej Kubiak, prawda? Tak, jak najbardziej do Maciej Kubiak. No ale telefonu niestety już nie masz. Jakbym miał wstępnie
taką selekcję zrobić, to Zbigniew i Chrobry mi odpowiadają. Nie odpowiadają, bym ich odrzucił. Nie odpowiadają. Zbigniew i Chrobry. Kojarzysz obu? Kojarzę. No Chrobry to chyba od razu był królem. Nie był księciem. A Zbigniew to w ogóle nie przypominam sobie, że był jakikolwiek Zbigniew władał naszym państwem, tak? Czyli myślisz, że po prostu autor pytania leci z tobą w kulki? Tak, tak samo jak z tym rankingiem ATP. Wracając do pytania, czy Krzywousty był księciem, zanim został królem? Książę Bolesław Krzywousty. Książę Władysław bardziej książę Władysław Herman by mi pasowało. Książę Bolesław Chrobry. Książę Bolesław. A Chrobry nie był księciem. Może był książę Bolesław. Pierwszym księciem Polski panującym w XII wieku. Krzywousty był chyba później. To coś tak bardziej w XIV wieku, tak mi się kojarzy. Nie wiem, mogę się mylić, pewnie Maciuś tam kiśnie przed telewizorem ze mnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy też tak. Nauczycielkę od historii oraz autorów pytań do matury. Tak. Zdajesz historię? Nie zdaję matury. Nie zdaję. Chciałem, ale nie zdaję. A z czego zdajesz? To może lepiej, ale z czego zdajesz, powiedz mi? No to wiadomo, podstawa to polski, angielski i matematyka i z rozszerzeń biorę matematykę i angielski. Książę Władysław Herman, ale czy w ogóle taki był? Coś mi świta, że ktoś taki był w historii Polski. Coś się mi obiło o uszy kiedyś. No dobrze, no to dwie sprawy. Po pierwsze, na ile procent? Na 50. Bo ja zapraszam cię po programie na 40. A to ja mam więcej. No nic, nie, zaryzykuję, że to był Bolek Krzywousty i trudno, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, ostatecznie Bolesław Krzywousty. Szkoda, że nie mogę zrezygnować przed programem. No, na pewno wyszło ci to na plus, bo 5000 masz. Kompromitację też zaliczyłeś. Najpierw wyjaśnię kwestię księcia Zbigniewa. Otóż taki książę rzeczywiście istniał. On panował w latach 1102-1107. Natomiast pierwszym księciem, który jako pierwszy panował w XII wieku, był polski władca Władysław Herman. No, to dobrze myślałem na początku. Który skończył panowanie w 1102 roku, natomiast Krzywousty był po Zbigniewie 1107. Rabicki, bardzo żałuję. No, trudno, życie. Przynajmniej mam papier do podcierania się. Masz papier do podcierania się, może jakąś nawet klawiaturę do komputera. Wygrałeś 5000, dziękuję bardzo za grę. Mam jeszcze pytanie, czy ta 40 dalej jest aktualna? Tak, 40 po studiu, ale to teraz wychodzi. No to do widzenia. No cóż tu dużo mówić, Rabicki grał odważnie, w drugiej części gry zaryzykował, przegrał. Zdarza się. No, taki musi być format, ktoś zawsze musi przegrać, bo inaczej byłoby to zbyt drogie dla nas. A my w tym czasie rozegramy drugie pytanie eliminacyjne. Kto pierwszy, ten lepszy. Czytam pytanie. Ułóż nazwiska polityków, zaczynając od tego, który obijał się w Sejmie RP najdłużej. Grzegorz Schetyna, Ryszard Petru, Tadeusz Cynański, Renata Beger. Dobrze, najpierw poprawna kolejność. Zaczynając od najdłuższego, Grzegorz Schetyna, później Tadeusz Cymański, Renata Beger i na końcu Ryszard Petru. Kto znał taką kolejność? Nie wiem ilu, ale pierwszy był Szysław. Także Szysio, zapraszam cię do siebie. Szysio, gotów? Dawaj. No to jedziemy. Maciej Rudnik, znany jako Szynszyl, znany jako Szysio. Pracownik Polskich Kolei PKP. Maciej rzucił studia w chuj po tym, jak pojawiła się na nich matematyka, która, jak wiadomo, do niczego nie jest potrzebna. Jego zainteresowania to spanie w pracy. Po co żeś tu do nas przyjechał? Żeby pospać w tym studiu. Żeby pospać. No słuchaj, takiej opcji nie ma, dlatego że jeżeli będziesz spał, to cię po prostu stąd wywalę na zbity ryj i tyle będzie swojej gry. Ale będzie satysfakcja. No, dla mnie na pewno będzie satysfakcja. Szysio, króciutko o zasadach.
12 pytań do 10 milionów, 2 progi gwarantowane to oczywiście 5000 i 250 000, 3 koła, które już znasz, telefon do przyjaciela, pół na pół i pytanie do publiczności, a po drugim progu 2 nowe koła, pytanie do eksperta i podwójny strzał. Wszystko w miarę jasne i klarowne, prawda? Jo. Rozpoczynamy grę o 10 milionów złotych. Pierwsze pytanie. Ale się skompromituje zaraz. Dzieci wołają: ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, jak nie sera, to selera, to brukselki, to kapusty, to cebuli. Również pytanie klasyk. Tutaj pierwsze pytanie klasyczne bardzo. Czekaj, żebym się tu nie skompromitował właśnie. O, zaczyna się. Powiem ci, że ostatni raz to przy swoim usłyszałem, jak jeszcze byłem w przedszkolu albo w podstawówce. Chyba spałeś na tej lekcji. Kojarzy mi się chce, ale nie chciałbym się skompromitować. No słuchaj, no są koła ratunkowe, prawda? No właśnie wiem, nie wiem, czy jakieś nie pójdzie. Drugi zawodnik, pierwsze pytanie i już koło, no. No najbardziej ja ci powiem, że właśnie kapusta. Tylko jeszcze się muszę zastanowić, czy nie wziąć koła jakiegoś. By to się źle nie skończyło, byłoby źle. Czy może mi publiczność powiedzieć... publiczność może ci powiedzieć, jeżeli tylko weźmiesz pytanie do publiczności. Szysio, decyzja, proszę bardzo. Dobra, weźmy kółko. Czyli? Żeby nie było kompromitacji. Pół na pół. Pół na pół. Bardzo proszę komputer o ręczne usunięcie 2 błędnych odpowiedzi. Kapusty albo cebuli. No to już na pewno cebula odpada, mówię od razu, że może nie od razu, ale mówię, że odpada u mnie. Także zostaje kapusta. Proszę bardzo, zaznaczamy. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi, jak nie sera to kapusty, od kapusty będziesz tłusty. Tak jest. Pytanie za 5000 gwarantowane. Przesąd mówi, że rabit jako maturzysta nie powinien miesiąc przed maturą kosić trawy, obcinać włosów, obcinać paznokci, rżnąć głupa. Czemu znowu jakieś śmiechowe, może nie śmiechowe, ale znowu jakieś przesądy, przysłowia czy coś? Ja z tym poleżę. Wiesz co, słyszałem, że to jest chyba B, że to jest, żeby włosów nie obcinać. I znowu, niby jest to przekonanie, ale nie ma pewności. Chyba jednak bym zaryzykuję. Czyli co? W B. Definitywnie. Mam nadzieję, że się skompromituje. To jest poprawna odpowiedź. Powiedz, że to już koniec przysłów i innych obyczajów. Szysio, ja nie wiem, jakie pytania będą następne, tylko powiem ci tyle, że chodzi o to, że ludzie wierzą, że obcinając włosy, obcinasz też swoją wiedzę. 5000 starych fałszywych złotych już masz, następne pytanie jest za 10. Bohater gier o skateboardingu to Max Payne, Tony Hawk, Lara Croft, Geralt z Rivii. Żeby nie kaleczyć angielskiego, to powiem, zaznacz definitywnie B. Definitywnie, proszę bardzo. Oczywiście jeden z najpopularniejszych skateboarderów w ogóle w Ameryce i na świecie. To jest poprawna odpowiedź. Masz 10 000, następne pytanie za 20, proszę bardzo. Woda królewska to mieszanka kwasu azotowego i kwasu siarkowego, kwasu solnego, fosforanu potasu, złota. No i teraz by się pół na pół przydało. O, no. Bo jest dylemacik między... Nie ma pół na pół. Pół na pół już zostało użyte na wcześniejszym pytaniu. Z tego co kojarzę, to jest mieszanka solnego i azotowego. Raczej nie siarkowo. Najwyżej się przyjadę na tym, ale już przynajmniej mam sumę gwarantowaną. Zaznaczmy B, kwas solny definitywnie. Kwas solny i kwas azotowy według ciebie.
Stosunek objętościowy 1 do 2 to 3 do 1. A chodzi oczywiście o kwas solny. I na kwasie solnym, Krzysio, dzisiaj musimy zakończyć naszą grę. Wygrałeś 20 000 złotych, masz 2 koła ratunkowe, jesteś cały czas w świetnej pozycji do wygrania drugiej sumy gwarantowanej i oby w następnym odcinku głównej wygranej. Mam nadzieję, że Państwo również będą z nami w następnych Supermilionerach. Do zobaczenia!